Witam. Kolejna prezentacja produktów Memoru. Poprzednio był Bullet Journal, tym razem notes koptyjski. Powiem, że to z tych dwóch ten jest moim faworytem, zwłaszcza, że nie jest to taka oczywista oprawa, jaką się codziennie widuje w klasycznych notesach. Ten zupełnie inaczej się prezentuje. Widać tu trochę tych, jak to można powiedzieć, bebechów, czyli jak to jest zszyte razem, jak to wszystko funkcjonuje w całości i można, że tak powiem, notes sobie obejrzeć na wylot. Tutaj widać, że mamy 6 składek. Taki specjalny sposób szycia jest i na stronie Memoru, a właściwie na YouTube'owej stronie Memoru pani Aneta pokazuje krok po kroku, jak można sobie samemu taki notes zrobić. Jak ktoś oczywiście ma cierpliwość i umiejętności ku temu. Jeśli mu ich brakuje, no to taki notes może sobie zakupić. Takie filmy na tej stronie ja bardzo lubię oglądać. One mają taką dla mnie jakby funkcję terapeutyczną. Tutaj można sobie pooglądać detale i samemu potem spróbować to zrobić, ale tak jak mówię, nie każdy ma tyle w sobie sił zaparcia, żeby to zrobić. No, trzeba dokupić materiałów, także jakiś czas to na pewno pochłania i to dość dużo. Mniej czasu zajmuje kupienie, dlatego zachęcam do przejrzenia na stronie Memoru, co tam akurat jest z notesów koptyjskich. Tyle takiego szybkiego poglądu, jak to jest zrobione, a teraz zobaczmy sobie, jak to wygląda w środku. Specjalna wyklejka. Tu widać te przeszycia, jak one tu funkcjonują na tej okładce. Natomiast w środku widzimy sposób przeszycia, także jak to tutaj jest rozwiązane. To jest notes, który rozkłada się, jak tu widać, bardzo płasko. Jeszcze to potem pokażę. Natomiast sama jego konstrukcja i to, że on jest tak luźno zszyty, umożliwia także robienie tu różnych wyklejek, wkładek czy innych cudów, które ktoś tam może sobie planować, bo jak widać, można go praktycznie bardzo szeroko otworzyć i sporo tam do środka napakować. Nie mamy tutaj kieszonki z tyłu, choć być może można pogadać na stronie Memoru i poprosić o kieszonkę, jakby ktoś chciał. Bardzo twarda okładka, jak tutaj widać. Rogi niewyokrąglane, taka klasyczna, prostokątna struktura. 21,8 mm ma ta okładka, 15,5 szerokości. Takie to są wymiary. Grubość w zależności od ilości składek pewnie w środku. Natomiast co do papieru, tu znowu dostałem od pani Anety osobną kartkę, żeby nie niszczyć notesu testami. I widać tutaj 2 atramenty pilotowskie, długopis i ołówek, no i trochę nachlapałem tradycyjnie. Jakieś niewielkie strzępienie tam widzę, ale nie jest to żaden problem. Nic nie przebija na drugą stronę, nawet tu, gdzie mocno chlapnąłem atramentem. No i tylko taka lekka poświata. Ten papier jest taki lekko szary, nie jest taki biały, bijący po oczach i dlatego mnie się akurat ta koncepcja bardziej podoba. Teraz widok z boku, że nie kłamałem, jeśli mówię, że wszystko się gładko rozkłada i strony się nie zamykają podczas pisania. Teraz można sobie to zobaczyć, także przeszycie i z tej strony. Oprawy koptyjskie zawsze mi się podobały. Może kiedyś spróbuję sam się w to pobawić, jak znajdę czas. Natomiast na pewno one bardziej atrakcyjnie wyglądają na grzbiecie. Nie jest to taka smutna biała czy tam kolorowa powierzchnia, tylko widać całą taką mechanikę
tego, jak notes pracuje, jak funkcjonuje i jak wygląda. Detale oczywiście w zbliżeniu widać wykończone bardzo dobrze. Tu jest to, co mówiłem. Po zszyciu nie można już tego notesu obciąć, a więc taka jego uroda, bo zszywa się go razem z okładką, a nie robi się osobno środek, przycina, a potem wkleja do okładki. Taka inna technologia pracy, natomiast mnie się to bardzo podoba. Także zachęcam do przejrzenia na stronę Memoru, zajrzenia. Na hasło Tuzant będzie kod zniżkowy 10%. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.